Lecimy do Chin, grać showa. Kupujcie nasze płyty, przychodźcie na nasze koncerty, wszystkiego najlepszego. Cześć, witamy Was w kolejnym, dla Was najnowszym odcinku Nie Kręć Tego. Dziś opowiemy Wam o Chinach. Patrz to światło, patrz to skrzydełko, prawie jak skrzydełko z kurczaka. Na początku 2019 roku zwróciła się do nas z propozycją Fundacja Game Music, z propozycją dotyczącą zagrania na wielkiej gali związanej z 70-leciem nawiązania stosunków polsko-chińskich, na gali, na której prezentowana była muzyka do polskich gier. Oczywiście zgodziliśmy się, bo to jest niesamowite wyróżnienie, wspaniała, prestiżowa rzecz i jakże moglibyśmy się nie zgodzić, tym bardziej, że czujemy się mocno związani z muzyką do gry Wiedźmin, którą współtworzyliśmy i było to dla nas mega wyróżnienie. Dobra, za chwilę lądujemy w Szanghaju, dziecinko. Jak wyglądały przygotowania przed wyjazdem, Kasiu? Właśnie miałam to powiedzieć. To powiedz nam. To powiem. Przygotowania przed wyjazdem były długie. To, że zgodziliśmy się na wyjazd na koncert, na udział w koncercie, to dopiero początek, ponieważ potem przez wiele miesięcy dogadywaliśmy szczegóły, jakie w ogóle utwory zagramy, w jakich wersjach, jaki sprzęt możemy zabrać, a jakiego nie, ponieważ lecieliśmy samolotem, więc nie wszystko mogliśmy zabrać. Tutaj szef ze swoją walizeczką, malutką. Trzeba było rozpisać nuty. Sama osobiście siedziałam przez kilka dni i po prostu już na oczy nie widziałam, bo te nutki tam wpisywałam. Pomierzyć case'y. Pomierzyć case'y i to w najmniej odpowiednim momencie, kiedy akurat robiliśmy coś zupełnie innego i już musieliśmy się Wagą rzucać kuchenną. z linijką, z miarką, żeby to zmierzyć. Jakie stroje ustalić, logistykę, jak będziemy przemieszczać się w tych Chinach z tymi naszymi wielkimi case'ami. No masa rzeczy było i pracowało przy tym też ogromna ilość ludzi. Tysiące. Więc ja naprawdę jestem i wszyscy bardzo czujemy ulgę i jesteśmy zadowoleni, że jednak udało się to. A jeszcze zapomniałam o wizach. Wizy, w ogóle wypełnianie formularza do wizy. 20 stron. To jest masakra. Tam jest po prostu tyle pytań, wszystko musicie tam wpisać. Więc jak już się udało to wszystko ustalić i już dopięliśmy to wszystko i udało się tam pojechać i udało się zagrać, to my jesteśmy naprawdę szczęśliwi i tylko czujemy taki niedosyt, że po tylu staraniach i tylu przygotowaniach to był tylko jeden koncert, więc marzy nam się tak, żeby jednak wykorzystać tę pracę, która już się odbyła i żeby na przykład teraz zorganizować jakąś malutką traskę typu 200 koncertów. No, mamy jeden niedosyt, nie widzieliśmy Tokio. To żart taki. Przyjeżdżacie tutaj po to, żeby wziąć udział w dosyć nietypowym projekcie, którym jest koncert muzyki z polskich gier, który będzie zorganizowany w najbardziej prestiżowej sali koncertowej w Chinach. Dodatkowo odbyliśmy parę spotkań z maestro Robertem Kurdybachą, dyrygentem orkiestry, po to, aby ustalić też różne strategie na momenty kryzysowe, na przykład gdyby podczas koncertu nie udało się odpalić metronomu, a metronom był nam potrzebny do tego, ponieważ z tyłu za nami podczas koncertu leciały animacje, które były zsynchronizowane do tego, co gramy, więc to wszystko musiało być... A nie było wiadomo, czy to się da ogarnąć tam na miejscu. No właśnie, więc dlatego my musieliśmy być przygotowani na wszystko. Na wszystko. Konsystencja paskudna. Smakuje jak stara marmolada od babci. O smaku truskawki. Nie polecam. 2 na 10. I w końcu po tych wszystkich przygotowaniach trudnych wyruszyliśmy. Podróż była bardzo długa i skomplikowana. Najpierw pojechaliśmy naszym Persibusem do Warszawy. Później wsiedliśmy w pierwszy samolot, którym polecieliśmy do Helsinek. Najpierw, zanim wsiedliśmy do tego samolotu, to było dużo nerwów, bo nie wiedzieliśmy, czy wszystkie bagaże da się zmieścić, bo oczywiście mnóstwo instrumentów, to wszystko albo za duże, albo za ciężkie, albo za duże i za ciężkie. Dlatego denerwowaliśmy się, czy nas puszczą w ogóle. Wpuścili nas, dolecieliśmy do Helsinek.
Wspaniałe miasto, widzieliśmy je tylko nocą z góry. Potem z Helsinek poleciliśmy do Szanghaju. No i ta podróż trwała z 10 godzin najmniej. Przeleciliśmy całą Azję, niesamowite, ale ja akurat siedziałem przy oknie, więc mogłem oglądać Bajkał z góry, z 12 kilometrów i różne miasta na Syberii, których nie jest tam zbyt wiele, co widać z tej wysokości. W samolocie wszyscy odpoczywali, przynajmniej starali się, spali, łazili, grali, oglądali. Ja też oglądałem filmy po rosyjsku, bo mogę. Inni oglądali po angielsku, bo mogą. W końcu doleciliśmy do Szanghaju i to nie koniec podróży, bo tam przesiedliśmy się do autobusu, którym jeszcze 2 godziny jechaliśmy do Ningbo, która jest taką 6-milionową wsią pod Szanghajem. I jak już tam dojechaliśmy, to właściwie zaczynały się próby, bo okazało się, że cały dzień nam gdzieś się zgubił, bo tam było rano, a my wylatywaliśmy po południu z Polski. Więc mieliśmy jedną całą noc w plecy i dopadł nas tak zwany jet lag, czyli jak to można w skrócie powiedzieć, nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi i kiedy mamy spać, a kiedy mamy nie spać. Skończyło się to tym, że w różnych losowo wybranych porach nam się chciało spać. Sommer jest tam. A patrzę. Nie patrzę. Somer nie patrzę. Dobrze. I tak przygotowani wstępnie, pełni energii lub nie, w zależności od tego, kto akurat jaką miał fazę, zaczęliśmy próby z chińską orkiestrą do koncertu. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, bo nie wspomniałeś o tym, a to akurat była A, największa tak. przygoda tego w ogóle lotu. To było Tak, jak... to dwie, bo może ja powiem jaką pierwszy. pierwszą? Pierwsza była taka, że wchodzimy tam i ja się spodziewałem takiej mega kontroli, takiego trzepania, wiecie, jak na przykład na Białorusi Ale tam kiedyś, czy jak gdzie? byłem. No tam w Chinach, A. jak już w Szanghaju wysiedliśmy. Że będą sprawdzać paszporty, patrzeć się mi głęboko w oczy przez pół godziny, czy ja to ja. A okazało się, że tam jest skaner twarzy, zeskanowało mnie, sprawdziło, ciach, pyk, już jestem w systemie i koniec. Odciski, wszystko. Odciski wszystkiego nam wzięli. A druga przygoda była też w Chinach. Znaczy mówię o samej podróży. Bo prawie nie wpuścili Marcina, tego tam, co stoi teraz za aparatem, kamerą. Tak, bo ma nie taką temperaturę ciała, jak powinien mieć. I został Nie mieścił się w widełkach. na początku, a potem pani go poprosiła na bok, zmierzyła mu jakoś tam dokładnie tą temperaturę i się okazało, że jednak wszedł. No to Bo teraz już możecie poskładać kawałki układanki. Marcin jest cyborgiem, którego zatrudniamy do montowania i dlatego on w ogóle nie śpi i nie miał problemu z jetlagiem. Ale prawie się wydało na specjalnych bramkach mierzących temperaturę. To niesamowite, jak tam bardzo wszystko jest do przodu. Jeszcze jedna była ciekawostka, może nie z podróżą związana, ale jak chcieliśmy sobie na przerwie próby kawę kupić, to ja bardziej niż ty, to okazało się, że nie można w automacie wrzucić pieniążka i dostać kawy, chociaż miałem chiński pieniążek, ponieważ tam już wszystko się odbywa poprzez aplikację na telefonie i tylko w ten sposób można płacić, a ponieważ nie mam chińskiego telefonu, no to nie mam też tej aplikacji i nie mogłem zapłacić. Takie malutkie, twarde, słodkie, ale dalej smakują, potem jak już minie to słodkie, to smakują jak taki gorzki syrop na kaszel. A mimo wszystko lepsze niż ten pierwszy. Ostateczna ocena 4 na 10. Wciąż nie polecam. Jednak po chwili rzucia przychodzi smak banana. Ale ocena zostaje ta sama. jakie były nasze pierwsze wrażenia? Czekajcie, muszę to sprawdzić.
Otóż wszystko było dla nas ciekawe, interesujące. Byliśmy oczywiście naprawdę zmęczeni, ale pomimo to chłonęliśmy wszystko, co się działo dookoła, co widzieliśmy. Niby wszystko wyglądało z jednej strony podobnie, budynki, ulice, samochody, tak jak u nas, ale z drugiej strony miało to wszystko jakiś taki egzotyczny swój klimat, który ciężko właściwie opisać słowami, dlatego mamy materiał wideo. No i skala. No i skala. Wszystko Tam jest większe wszystko, i więcej. Tak, dokładnie. I wszystko betonowe, wielkie, masa ludzi w ogóle, którzy się na skuterach poruszają. To tam prawie co druga osoba. W skuterach, samochodach, no wszystko. Tak. I my jakby wszystko to chłonęliśmy i trzeba było nas widzieć, jak wpadliśmy na pierwszej stacji benzynowej, gdzie się zatrzymaliśmy po drodze. Wpadliśmy na stację, do sklepu, który był przy stacji benzynowej, to po prostu jak jakaś szarańcza. Kupowaliśmy chipsy, jakieś przekąski, słodycze, napoje. I nie dlatego, że byliśmy jakoś super głodni, tylko po prostu to było wszystko takie interesujące, ciekawe i nowe i chcieliśmy sprawdzić, jak to smakuje. Jednocześnie loteria, To bo była- nigdy nie wiadomo, tak. co tak naprawdę kupujemy, bo wszystko krzaczkami napisane. Wszystko i- krzaczkami i zawsze obrazek jakiś jest, oczywiście, ale to może być cokolwiek. I smak tak samo zawsze był loterią, to mógł być smak, który w miarę odpowiadał temu, co u nas się zdarza, ale może być zupełnie taki smak, co nawet ciężko, nie mamy takich słów na opisanie tego, więc to było fajne i ciekawe i zabawne. W środku wygląda tak. W środku tak wygląda. Dosyć paskudnie. O, twarde, trochę ostre i smakuje jak zwykły groszek. 6 na 10 może być. Za dużo czasu jednak nie mieliśmy na zwiedzanie, ponieważ to był głównie wyjazd związany z pracą, a ponieważ był harmonogram bardzo intensywny, to przeważnie spędzaliśmy czas na próbach. Pierwsza próba z orkiestrą była głównie po to, żeby dyrygent mógł poznać, bo dyrygent był z Polski, a orkiestra chińska, żeby mógł poznać możliwości i zobaczyć, jak się przygotowali, więc w niej nie uczestniczyliśmy, tylko po prostu sobie słuchaliśmy jej. Trochę się stresowaliśmy tym, jak to wszystko wyjdzie i oczywiście przygotowaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy, ale wiadomo, zawsze jest ten pierwszy moment, kiedy trzeba tam siąść i zagrać. Ten pierwszy raz jest najtrudniejszy. Dla mnie osobiście to była jedna z najprzyjemniejszych rzeczy tego wyjazdu, ponieważ ja uwielbiam grać z orkiestrą i mogłabym to robić codziennie, od rana do wieczora po prostu uwielbiam i chciałabym, żebyśmy jak najwięcej takich mieli sytuacji. A po próbach w Ningbo przenieśliśmy się do Szanghaju, tam zagraliśmy próbę generalną i tam mogliśmy doświadczyć jednego takiego mega chińskiego elementu, bo zagrała pani solistka z Chin na tradycyjnym chińskim instrumencie i to było wspaniałe przeżycie, bo mogliśmy na żywo posłuchać, jak brzmi taki instrument i jak pięknie grała i wirtuozersko. No i tu Marcin mi kazał powiedzieć, ale tak naprawdę... Nie, tak naprawdę sama chciałabym też powiedzieć, tylko zapomniałam. Wspaniale nam się gra z orkiestrą, lubimy to robić i chcemy jeszcze więcej i to, że chcemy, to jest jedno, a to, że będzie taka możliwość, to jest drugie. I teraz Kasiu, powiedz, jak to wygląda, co to takiego? Tak, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać na to, aż ktoś nam rzuci jakąś propozycją, może byście zagrali z orkiestrą znowu. Tylko sami sobie stworzymy orkiestrę. Oczywiście, że tak. Sami sobie weźmiemy orkiestrę, sami sobie zrobimy koncert i już. I to będzie gdzieś pod koniec roku tego, w którym jesteśmy teraz. Jeszcze wam powiemy kiedy.
Tak, będziemy ogłaszać na pewno z orkiestrą Heroes Orkiestra. Wspominaliśmy o tym już, ale jeszcze potwierdzę Wam, że tak, na pewno będzie taki Całkiem koncert. oficjalnie. I po prostu ja już nie mogę się doczekać. To będzie muzyka z Wiedźmina. Oczywiście to wszyscy najbardziej kochają. W dniu koncertu, po śniadaniu, pojechaliśmy do Szanghaju i tam od samego rana mieliśmy... To nie było w dniu koncertu. Do Szanghaju pojechaliśmy dzień wcześniej. No to jest... W przeddzień koncertu, po kolacji pojechaliśmy do Szanghaju, aby tam, po śniadaniu, od samego rana szykować się do koncertu, zrobić próbę. Trzeba to było wszystko ustawić, podpiąć instrumenty, poczekać na sprzęt, który przez godzinę nie mógł przez bramę przejechać. I takie różne sytuacje. Ciężko było z tym wszystkim, ponieważ było tego dużo. No wiecie, cała orkiestra. Trzeba było także orkiestrę nagłośnić, trzeba było nas nagłośnić, trzeba było innych solistów nagłośnić. Trzeba było poustawiać najpierw te krzesełka, zanim się... A było nas naprawdę dużo, ledwo się na tej scenie zmieściliśmy, chociaż scena nie była wcale mała, bo to Nie, było... scena była duża. Scena To była była duża. filharmonia szanghajska. Ale nas też było niemało, więc było ciasnawo troszkę. I jakby cały ten dzień spędziliśmy na przygotowaniach, w nerwach, w stresie i mieliśmy nadzieję, że wszystko się w końcu uda podpiąć i podłączyć, żeby się udało zagrać koncert. I jak już się udało, bo okazało się, że się jednak udało w wielu walkach i trudach, to tak naprawdę sam koncert tak pyknął po prostu. I ja właściwie tak, wyszliśmy... Wyszliśmy, potem znowu wyszliśmy. No właśnie, bo to jest dobry moment, żeby się wbić i powiedzieć, bo nie mówiliśmy o tym, że w toku przygotowań okazało się, że zagraliśmy oprócz Wiedźmina, oprócz muzyki do The Witcher Free, zagraliśmy jeszcze muzykę do gry Ancestors, kompozycji Adama Skorupy. Zagraliśmy dokładnie jeden utwór tam, ale za to wspaniały, bardzo żywiołowy i bardzo fajnie nam się go grało. Sam pomysł był spontaniczny, żebyśmy my to zagrali i wyszło, myślę, że bardzo fajnie na fragmentach, które zarejestrował Marcin. Jeśli zarejestrował i jeśli wam to tutaj domontuję, to będziecie mogli zobaczyć, a jeżeli nie, no to będziecie musieli uwierzyć mi na słowo. Możliwość porozmawiać z ambasadorem, bo siedzimy przy nim i powiedział bardzo miłe słowa o tym wszystkim, co usłyszał, co zobaczył i stwierdził, że kawał dobrej roboty polskiej i fajna promocja, także to było miłe. I właśnie korzystając z tej okazji, że mam głos, chciałbym powiedzieć, Adam, bardzo fajnie się z Tobą współpracowało. Pamiętajcie, sprawdźcie to, Adam Skorupa robi muzykę wspaniałą do wielu, wielu rzeczy. Zresztą do Wiedźmina też robił. I co? My bardzo chętnie jeszcze coś powspółpracujemy. Także wiesz jak nas znaleźć. Długo Cię znajdę? Był kiedyś taki, pamiętasz? No ja tak, ale niektórzy to już... No ale my nie jesteśmy starzy. Koncert minął nam szybciutko, migusiem. Cały dzień, cały rok właściwie przygotowań po to, żeby wyjść, zagrać i zejść. Ale myślę, że było warto, ponieważ ludzie przyjęli nas naprawdę fantastycznie. Potem po koncercie mieliśmy okazję też zejść do fanów i zrobić sobie z nimi zdjęcia, znaczy oni z nami, podpisać płyty i w ogóle ich spotkać. I to było tak niesamowite i się okazuje, że chińscy fani wcale się tak jakoś super nie różnią I od w ogóle naszych. świat jest mały, bo podpisywaliśmy nasz winyl WHL, także Tak, który Był sama wspaniały. osobiście
wcześniej, parę miesięcy temu wysyłałam. Znaczy temu przed koncertem. Także wiedzieliśmy, że jest taka ewentualność, że ktoś przyjdzie z nim, ale udawaliśmy sami przed sobą jakieś fasola, że inne. Nie musimy tego wszystkiego mówić, nie? Pomimo tych wszystkich trudności, bariery językowej przede wszystkim i problemów z dogadaniem się i ustaleniem pewnych rzeczy, to udało się to w końcu zrobić. Duża tu na pewno jest zasługa naszego realizatora Daniela. Właśnie, osobiście teraz tutaj z tego miejsca dziękujemy Ci, Daniel Bigaj, najlepszy realizator. Tak, po prostu Daniel biegał tam cały dzień i wspinał się na wyżyny po prostu swoich umiejętności komunikacyjnych. Także no bez niego to chyba byśmy tam naprawdę skinęli i by nic nie było. Kiedy będzie? Later. Bardzo chcielibyśmy też podziękować za to, że tak wspaniale koncert się udał, pomimo tych trudności, przedstawicielom ambasady polskiej, którzy tam nas cały czas wspomagali. Opowiadali nam też różne ciekawostki o Chinach i Szanghaju. I spędzali z nami cały czas, towarzysząc nam, pomagając i także w miarę możliwości czasowych, bo nie mieliśmy tego czasu zbyt wiele, pokazując nam troszeczkę Chiny. Pomimo tych naszych obaw jeszcze tutaj, które się zaczęły w Polsce poprzez opowieści różnych osób, które nas straszyły, że wszystko może się zdarzyć, to jednak się okazało, że i chińska strona, i polska też przede wszystkim naprawdę tak stanęły na wysokości zadania i wszystko się odbyło tak jak trzeba. Był metronom, wszystkie animacje, wszystko, dźwięk był, wszyscy byli nagłośnieni, my się słyszeliśmy, był sprzęt, wszystko tak jak miało być, tak było, także cieszymy się i czujemy ulgę i fajnie, że to wyszło. Wróciliśmy z tarczą i to nawet taką dużą. Co nam się podobało w Chinach? No nie mieliśmy za dużo czasu, żeby sobie to sprawdzać i zwiedzać. Także za dużo nie mogę opowiedzieć o tym, co nam się podobało. To, co widziałem, mi się bardzo podobało, a widziałem niewiele. Co mi się najbardziej rzuciło w oczy, ja nie wiem, czy to jest do końca pozytywne, ale zrobiło na mnie wrażenie ta wielkość i taka industrialność tych Chin, bo to jest tak, jakbym się przeniósł w czasie do przodu. Ja wychowałem się na literaturze science fiction, bardzo dużo takich rzeczy pochłaniałem. Świat cyberpunka to jest troszeczkę taki mój świat wyobraźni i to wszystko zobaczyłem w Chinach. Ogromne osiedla, ogromna ilość ludzi i mnóstwo elektroniki, mnóstwo rozwiązań technicznych, do których nam jeszcze tutaj daleko, a które tam są już codziennością. To wszystko sprawiało, że czułem się jak w Blade Runnerze albo w tego typu filmie. Mi się to podoba, chociaż mogę sobie wyobrazić, że nie wszystkim taka sceneria się może podobać. No i ta odrobinka kultury chińskiej, którą tam mogliśmy gdzieś pomiędzy tymi blokowiskami zobaczyć, też sugerowała, że Chiny mają wspaniałą kulturę i że może jakbyśmy byli dłużej, to moglibyśmy tego doświadczyć więcej, no ale nie było nam dane. Być może pojedziemy tam jeszcze raz, wtedy sobie dokładnie to wszystko zobaczymy. Słyszę! A ja nie! Mi się bardzo podobał rytuał parzenia herbaty, który mieliśmy okazję zobaczyć. I wydawałoby się taka banalna czynność, zaparzenie herbaty. No ja to zawsze ciach i już, nie? A tam to sztuka. A tam jest to sztuka. I pani, która to parzyła, właśnie podchodziła do tego z takim namaszczeniem. To było takie, celebrowała to bardzo. I chyba była w ogóle zadowolona, że tam wpadliśmy do tego jej sklepu z herbatą i tacy egzotyczni goście. No bo Chińczycy byli nie często No tam. właśnie, bardzo miła pani i pozdrawiamy ją też, na pewno nie ogląda, ale to było fajne. Herbata była bardzo dobra i smakowała jak rosół. Sushi. I okazało się, że chińskie jedzenie w Polsce jest całkiem smaczne, ale chińskie jedzenie w Chinach nie zawsze. Czekaj, bo to jest na razie plusy. Czy już Aha, przechodzimy dobra, do minusów? dobra.
Bo jedzenie tak naprawdę było i plusem, i minusem. Tam, Plusem było, że w ogóle jest. Plusem było to, że było tego jedzenia bardzo dużo, bo my tam w tych hotelach, w których mieliśmy posiłki, było tego naprawdę mnóstwo. W żadnym hotelu w Polsce nie widziałam tyle jedzenia i było ono takie różnorodne, kolorowe, wszystko do wyboru, do koloru. Tylko, że Nie wiadomo, na co się trafi. To- Otwierasz pokrywkę i nie wiesz, czy ty patrzysz na jedzenie, czy jedzenie na ciebie. ale to jest to najmniejszy problem, bo jak coś wygląda od razu, że nie, no to jest dobrze, ale Gorzej jak wygląda jak coś znanego Tak. z Polski, ale smakuje Tak. zupełnie jak coś innego. czasami totalne zaskoczenie. To, jak jedzenie wyglądało, a to, jak smakowało, zupełnie ze sobą nie współgrało. Więc to była też taka wielka loteria zawsze i no, I przy czym my zawsze oscylowaliśmy wokół tak zwanej europejskiej, zachodniej części, gdzie było jedzenie przygotowane takie bardziej pod nasze gusta. Znaczy prawdopodobnie wizualnie Chińczykom przynajmniej. tak się wydawało. wizualnie I tam, tak, ale tam były te niespodzianki, bo do tej takich z tradycyjnymi daniami chińskimi ja nawet nie zaglądałem. Znaczy, tylko zajrzałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale tak jak już mówiliśmy, jedzenie na mnie spojrzało i no i nie byłem dość odważny, żeby próbować, ani tak głodny. na pewno fajnie było spróbować tego wszystkiego, ale było też tak, że pod koniec wyjazdu już wszyscy bardzo, bardzo, bardzo tęskniliśmy za naszym... Za polskim jedzeniem chińskim. Tak. Polska chińszczyzna. I z samego rana już przed wylotem to jedliśmy bekon. Z tych wszystkich 3 rzeczy, co kupiłem, to jest najlepsze. Co ty tu jesz? Pierwszy smak jest taki dziwny, ale później jest całkiem takie bardzo... Najmniejsze, najtańsze, najlepsze. Jeśli chodzi o minusy naszego pobytu w Chinach, to o jedzeniu już troszeczkę wspominaliśmy, że trochę za dużo egzotyki dla nas było, jak na jeden raz. I dużo owoców morza, jak ktoś lubi, to akurat spoko, ale ja na przykład nie. Dla Kasi Bardzo. było zdecydowanie za mało schabowych. Więc jedzenie, ale to już o tym opowiadaliśmy. Natomiast największy jakby taki problem dla nas wtedy tam, to był problem z porozumieniem się. I to nie chodzi tylko o barierę językową, bo wiadomo, że i w Europie można pojechać do kraju, gdzie języka się nie zna, ale zawsze się można dogadać jakoś na migi, można pokazać. Natomiast tam w Chinach się okazało, że te różnice kulturowe są tak duże, że nawet, nie wiem, prosta rzecz, pokazywanie cyfry, ilości, liczby No, na palcach. 1, 2, 3, spoko, ale potem od 4 zaczyna się problem, bo oni jakoś inaczej to pokazują, więc w tym momencie już jest problem, żeby się dogadać. I masy innych takich rzeczy, więc nawet ale na tutaj migi ciężko pozwól, że się ci się wtrącę na chwilkę, porozumieć. ponieważ to też są takie jakby dwa poziomy, bo trudności mieliśmy, żeby się porozumieć na próbach, w takich kwestiach bardziej zawodowych, ale na przykład na ulicy ja wytargowałem sobie pędzelki u pana Chińczyka, zupełnie bez porozumiewania się językiem, tylko na migi i kalkulatorem się porozumiewaliśmy. Tylko nie jestem pewien, w którą stronę wynegocjowałem tą cenę, czy wyżej, czy niżej. W każdym razie udało mi się kupić i wszystko było ok. No i też było bardzo śmiesznie, bo oni tam już powszechnie używają translatorów w komórkach. To jest normalne u nich i jak byliśmy tam u tych pań, które nam herbaty parzyły, to rozmawialiśmy przez translator i to bywało śmieszne, a czasami nawet straszne. Była taka sytuacja, którą może kiedyś opowiemy, nie teraz, bo teraz nie ma czasu, ale kiedyś jako ciekawostkę wam opowiemy, jak prawie otarliśmy się o śmierć.
To słuchajcie, to by było na tyle. Powiedzieliśmy Wam o Chinach. Bardzo chętnie opowiemy Wam o naszych innych podróżach. Już niedługo lecimy na przykład do Rosji, więc też przygotujemy relacje stamtąd. I co? Zapraszamy na następne odcinki, oglądajcie nas, subskrybujcie. Nie musicie, jak nie chcecie tego dzwoneczka, bo to wkurza wszystkich, jak coś dzwoni, ale jak chcecie, to możecie. Ale subskrybujcie, żebyśmy te tam 50 000 uzyskali. Może jakąś dostaniemy statuetkę czy coś. Ale sami sobie zrobimy, jak nie dostaniemy. I do zobaczenia. Dziękuję, było nam bardzo miło.